Cześć, witam Was. Moi drodzy, co prawda miałem robić kolejną część o tych obrońcach nieszczęsnych granicy, ale wydarzyło się coś, co myślę jest ważniejsze do omówienia. A chodzi tutaj o Dudusia Maliniaka. Ten jak czegoś nie wymyśli, to żyć nie może. Mówi się, że nieważne jak mężczyzna zaczyna, ważne jak kończy. W przypadku Dudy beznadziejnie zaczął i jeszcze gorzej kończy. Generalnie skończy na śmietniku historii. A o czym chcę dzisiaj powiedzieć? Ano o tym, że Duda na sam koniec swojej kadencji postanowił ułaskawić damskiego boksera, oszołoma pisowskiego zadymiarza Bąkiewicza. No i w sumie ostatnio mi się to spodobało. Pozwólcie, że zacznę od fraszki na temat tego żałosnego osobnika. Obraził się osioł, że nie widziano w nim konia. Przecież mam kopyta, żali się do słonia. Słoń zerknął i śmiejąc się okrutnie, odpowiedział mu w końcu nader rezolutnie. Choćby ci ośle wszystkie z twego stada wmawiali, że dupę i łeb masz Araba, i gdy zrobiono cię prezydentem lub posłem, nic to nie zmieni, boś ty tylko osłem. Powiem wam tak, w sumie to nie jest problem to, że Duda ułaskawił tego bandziora Bąkiewicza. Problem jest, że 10 milionów ludzi rzekomo wybrało Dudę. Tumana, co przedrzeźnia profesora Strzembosza, Duka, this is po angielsku, chce wieszać ludzi, robi jakieś kretyńskie miny osoby niezrównoważonej, zachwyca się kłamcą, notorycznym gwałcicielem zapisów konstytucji. Pisowskiemu narodowi jakoś to w sumie nie dziwi, ale to się wszystko podoba. A sam fakt ułaskawiania bandytów, bo inaczej tego nazwać nie można, tylko dlatego, że są na usługach zaszczańca siewcy łupieżu Kaczyńskiego, jest po prostu działaniem na szkodę naszego kraju. Zresztą Duda jest w tym wprawiony. Bo tak naprawdę żadne koneksje polityczne nie powinny oznaczać bezkarności. No ale chyba w sumie zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że im większa menda, im gorszy sukinsyn, tym chętniej Duda takich ułaskawia. Ja w ogóle się zastanawiam, Duda na końcówkę swojej kadencji mógł zaszaleć, tak cienko, tylko Bąkiewicza, mógł jeszcze ułaskawić, nie wiem, Ludwiczka, Jaszczura, dla Brauna dać order Orła Białego. Kilku jeszcze takich by się znalazło, gdzie Duda mógłby pokazać, co potrafi. I tutaj nie będę się zwracał do Dudy przez panie szanowny, bo ani z niego pan, ani tym bardziej szanowny. Duda zafundował nam, Polakom i naszej ojczyźnie generalnie 10 lat wstydu, bezprawia i zwykłego skurwysyństwa. W wydaniu własnym i reszty tej swojej bandy zwanej PiS. Przyłożył swoje obrzydliwe, lepkie rączki do wszystkiego, co złego zrobił PiS.
bardzo w tym uczestniczył. Miał szansę 10 lat czynić dobro, być reprezentantem narodu. No ale wybrał PiS, wybrał zło. I tak naprawdę już na zawsze zostanie synonimem błazna, pajaca, zdrajcy, nieudecznika, takiego wiejskiego przygłupa i hańby. Hańby, która wyląduje na śmietniku historii. I tego jestem pewien. To jest oburzające. Tak rzecznik rządu reaguje na tę decyzję Andrzeja Dudy, który tuż przed końcem prezydentury rzutem na taśmę ułaskawił tego człowieka. Robert Bąkiewicz to bojówkarz PiS-u, lider samozwańczego ruchu obrony granic. Andrzej Duda kończy swoją kadencję w sposób naprawdę dramatyczny, straszny. Bąkiewicz ma na swoim koncie prawomocny wyrok za to, że podczas demonstracji strajku kobiet 5 lat temu ze schodów kościoła zrzucił starszą aktywistkę, znaną jako babcia Kasia. Sąd nałożył na Bąkiewicza 30 godzin prac społecznych miesięcznie przez rok i 10 000 złotych na rzecz poszkodowanej. Zbigniew Ziobro, wtedy prokurator generalny, rozpoczął procedurę ułaskawienia i wstrzymał wykonanie kary. Ale przez 3 lata Andrzej Duda nie ułaskawił Bąkiewicza. Dopiero teraz prezydent zastosował prawo łaski, które obejmuje wyłącznie darowanie kary ograniczenia wolności. Andrzej Duda podjął decyzję po tym, gdy prokurator generalny postanowił, że Bąkiewicz musi wykonać wyrok i uchylił decyzję o jego wstrzymaniu. Prezydentura Andrzeja Dudy i jego działalność w końcówce tej prezydentury przechodzi do historii hańby. Bąkiewicz dziękuje Andrzejowi Dudzie i w obszernym wpisie przedstawia się jako ofiara. Wiele ludzi spontanicznie, wśród których znalazł się też i pan Bąkiewicz, stanęło w obronie niszczonych kościołów. To jeszcze raz. Tak wyglądała rzekoma obrona kościoła przed 65-letnią wówczas kobietą. Rok później, w 2021 roku, Bąkiewicz zagłuszał wystąpienie weteranki Powstania Warszawskiego. Teraz Bąkiewicz to bohater prawicy, który rzekomo broni zachodniej granicy Polski, dezynformuje i sieje zamęt. Tym będą zajmować się odpowiednie służby, słyszymy w rządzie, a prokuratura zajmuje się znieważeniem funkcjonariuszy. Ile macie tego honoru w sobie? No ile macie honoru? Oni mają tyle honoru i odwagi, że wstąpili do służb mundurowych, które chronią polskie granice, Straż Graniczna, Wojsko Polskie i Policja, a pan Bąkiewicz ma honorów kilka milionów, które dostał z różnych funduszy z budżetu państwa. Za czasów rządów Prawa i Sprawiedliwości. Przeszłość i obecna działalność Bąkiewicza nie powstrzymały prezydenta przed tym, by częściowo go ułaskawić. Jak czytamy w komunikacie, prezydent miał na uwadze pozytywną opinię środowiskową i ustabilizowany tryb życia. Zdecydował się na ułaskawienie człowieka, który jest przepełniony nienawiścią, pogardą dla innych, ale też pogardą dla instytucji państwa. Czyli nazywając rzeczy po imieniu, można powiedzieć w ten sposób. Pisowski pajac ułaskawił pisowskiego bandziora, a pisowska gawieć uradowana, że pajac puścił bąka. No, tak niewiele im generalnie trzeba do szczęścia. Duda ułaskawił bandziora Bąkiewicza skazanego prawomocnym wyrokiem sądu za naruszenie nietykalności cielesnej starszej kobiety. Popychanie, zrzucanie ze schodów. Co do babci Kasi, jest to osoba kontrowersyjna, jedni ją mogą lubić, drudzy nie. Jedni mogą ją popierać, inni nie. Każdy ma prawo mieć zdanie na temat tej kobiety. Ale nic nie usprawiedliwia ataku na starszą kobietę, bo mimo czy się ma do niej sympatię, czy się nie ma do niej sympatii, czy się ją popiera, czy się jej nie popiera, to nadal jest człowiek, to nadal jest starsza kobieta. I taki oprych jak Bąkiewicz, siłą ściągać ją ze schodów, taki typowy, drobny samosąd. Czyli według pisowców, skoro ona atakowała, zresztą ja tam jeszcze wam później wrzucę wypowiedź Błaszczaka na ten temat, ale według logiki pisowców, jeśli ktoś nie odpowiada, nie wiem, wizji danego człowieka czy tego, co robi, to można fizycznie atakować, więc
Na logikę rzecz biorąc, skoro mnie wkurza Kaczyński, obraża Polaków Kaczyński, działa na niekorzyść Polski, Polaków, wyzywa ich od gorszych sortów i no tutaj by długo wymieniać, czyli mam prawo wziąć tego dziada i zrzucić ze schodów. No taka logika pisowców jest. Czy to tylko tyczy to, że taki bandzior Bąkiewicz może to robić? No ale każdy kij ma dwa końce, prawda? I to jest właśnie Polska, którą chce zafundować PiS i Konfederacja Polakom, na którą głosuje ponad 50% Polaków. No takiej Polski naprawdę chcecie? Ale to jest tylko preludium do tego, co może zrobić Nawrocki, co prawdopodobnie zrobi Nawrocki. Ktoś kiedyś powiedział, że brunatna maź zaczyna wylewać się na polskie ulice. No i tutaj życie pokazuje, że to są słowa trafione w dziesiątkę. A ułaskawienie za przemoc wobec kogokolwiek, a zwłaszcza starszej kobiety, świadczy o skrajnej demoralizacji Dudy i całego tego pisowskiego planktonu. To jest po prostu żenujące, obrzydliwe zakończenie tej mizernej prezydentury Dudy. I tak jak mówiłem, Duda generalnie miał wybór, ale wybrał kompromitację, a pisowcy, broniąc go, po prostu wpisują się w ten scenariusz tej zawiści. W ogóle jak można tłumaczyć zachowanie Bąkiewicza wobec starszej kobiety? Gdzie tu jest porównanie jakiekolwiek? Bąkiewicz jakiś tam 2 osiłków targa ponad 60-letnią, drobną, malutką kobietę ze schodów, używa wobec niej przemocy, ale oni nas bronią, kobiety bronią przed emigrantami. Ja już nieraz powiedziałem, że właśnie taki Bąkiewicz, tacy pisowcy, oni są zagrożeniem dla polskich kobiet. Większym niż ci emigranci. Pan Bąkiewicz, broniąc kościołów w 20 roku przed atakami barbarzyńców, zachował się w sposób taki, jak należy. Jest dług polityczny do spłacenia panu Bąkiewiczowi? Nie, jest sprawiedliwość i jest obrona polskości. I w większości przypadków jestem niemalże pewien, że Duda zostanie zapamiętany nie jako mąż stanu, ale jako obrońca pisowskich przestępców, którzy za nic mają prawo i sprawiedliwość. To jest takie doskonałe podsumowanie 8 lat tych nierządów partii Kaczyńskiego i 10 lat ośmieszania najwyższego urzędu w państwie, czyli prezydenta Polski. No i generalnie wystarczy, to jest aż za dużo. Uważam, że ułaskawienie tego osobnika Bąkiewicza winnego dokonania bulwersującego przestępstwa, co stwierdziły sądy obu instancji, godzi w społeczne poczucie sprawiedliwości. No ale doskonale wiemy, gdzie pisowcy mają prawo i sprawiedliwość. I powiem wam, że szkoda tylko tej wielomiesięcznej pracy i zaangażowania prokuratorów i sędziów, którzy doprowadzili do udowodnienia winy i w efekcie skazania Bąkiewicza. No Duda ułaskawił Bąkiewicza, co w ostrych słowach skrytykował między innymi Donald Tusk, tak, ten znienawidzony Tusk. No ale oczywiście fala hejtu nie poszła z tej prawej strony na Bąkiewicza, ale poszła na Tuska.
I wyobraźcie sobie, że Duda, długo nie czekając, odpowiedział Tuskowi na jego wpis na X-ie. No i w odpowiedzi wyobraźcie sobie, że ten groźny Andrzej Duda postraszył Donalda Tuska swoją książką. Strach się nie bać po prostu lub strach się bać. Jeszcze tak dokładniej we wtorek, czyli 15 lipca, czyli wczoraj tak gruchnęła wiadomość, że Duda częściowo ułaskawił niesławnego Naziola Bąkiewicza. Ten został skazany za naruszenie nietykalności cielesnej aktywistki Katarzyny Augustynek podczas strajku kobiet w 2020 roku. Bąkiewicz usłyszał wtedy wyrok skazujący na rok ograniczenia wolności, a także 10 000 złotych nawiązki na rzecz tej aktywistki. 11 lipca Duda podjął decyzję o częściowym ułaskawieniu Bąkiewicza. Akt łaski obejmuje karę ograniczenia wolności i tutaj uwaga, w uzasadnieniu możemy wyczytać, że Duda, podejmując decyzję, ma na uwadze pozytywną opinię środowiskową. Chyba kuźwa tylko wśród pisowców. Incydentalny charakter czynu, ustabilizowany tryb życia. Pozwólcie, że to pozostawię bez komentarza, bo nie chcę zbyt mocno kopać leżącego, mam na myśli Dudę, bo nic głupszego w uzasadnieniu chyba nie mógł wymyślić. Wiadomość z ostatniej chwili. Andrzej Duda ułaskawił Roberta Bąkiewicza. Kiedy myślałeś, że już nic złego nie spotka cię ze strony prezydenta Andrzeja Dudy, okazuje się, że jaki prezydent, takie ułaskawienie. Jaki ułaskawiony, taki prezydent. W sumie to nic dziwnego, że ta sprawa wywołała olbrzymie kontrowersje. Ja bym Dudzie tam, tak jak mówiłem na początku, jeszcze powiedział, żeby, nie wiem, uniewinnił Brauna, Kamratów. Znalazłoby się kilku wykolejeńców, gdzie jeszcze tam przez ten niespełna miesiąc mógłby ułaskawić. Jak już tak szasta tymi ułaskawieniami, to niech się nie ogranicza. I tak powiedziałem, jak widzieliście, w ostrych słowach skomentował też to m.in. Donald Tusk. Jak napisał Tusk na X-ie, ułaskawienie Bąkiewicza przez prezydenta Dudę nie jest tylko skandalem w ludzkim, normalnym wymiarze. Jest też politycznym sygnałem, że cała ekipa razem z Nawrockim, Kaczyńskim, Braunem nie cofnie się przed niczym, by odzyskać władzę. Czas, aby wszyscy to zrozumieli, napisał Tusk na X-ie. I tutaj, jak powiedziałem, nie musiał długo czekać na odpowiedź Dudy. Duda złapał za klawiaturę i wysmażył wpis, w którym wręcz straszył Tuska. Jak napisał? Straszył oczywiście swoją książką, jakby nie było. I napisał: bez cenzury i upiększeń. Opowieść o decyzji, które zaważyły na losach Polski i Europy. Nigdy wcześniej nie relacjonowane rozmowy z czołowymi politykami kraju i na świecie. Tak reklamuje swoją książkę Duda. Wygląda ona, jak dla mnie, na rozpaczliwy krzyk polityka, który uświadomił sobie, że po 6 sierpnia nie będzie już nic na polskim podwórku znaczył. To taka, powiem wam, próba zwrócenia na siebie uwagi jeszcze choćby tych kilka tygodni po pożegnaniu się z prezydenturą. Jak Duda postraszył Tuska książką, Tusk pewnie jest cały przerażony, ale wróćmy do sprawy.
Duda, generalnie rzecz biorąc, upadł już tak nisko, że nawet ten żałosny, śmieszny, groteskowy tweet tego nie zakryje. Jest po prostu małym, śmiesznym, żałosnym człowieczkiem. Ułaskawiając kryminalistę, staje po prostu po jego stronie, jak zresztą cała reszta wierchuszki pisowskiej. I to do tego kryminalistę, który zaatakował starszą, malutką, drobną kobietę. To jest po prostu, delikatnie rzecz ujmując, wstyd. Bąkiewicz krzywdzi kobiety, organizuje akcję obrony granic, której nikt nie atakuje, jest ksenofobem, jest ultraprawicowy. Komu to się może podobać? Okazuje się, że to się może podobać panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie, który właśnie pana Bąkiewicza ułaskawił za czyny naruszenia nietykalności cielesnej starszej kobiety. Panu Dudzie się to podoba, więc mówi, że to jest dobry przykład. Mnie się to nie podoba. Ja bym go nie ułaskawiał. Ja bym go wsadził do więzienia, bym go ukarał, a jak jest kara, to zmusiłbym go do tego, żeby tę karę wykonał. Taka jest różnica między panem Dudą a przedstawicielem demokratycznej strony rządzącej. Pan prezydent Duda uważa, że jak ktoś stosuje przemoc, jak ktoś stosuje siłę, to nic się nie stało. I nagradza to, mówiąc, możesz to robić, a i tak ci się nic nie stanie, bo cię ułaskawię. Ale tak naprawdę, czy można się spodziewać czegokolwiek więcej po panu prezydencie, który uważa, że porządek byłby wtedy, gdyby czasami była wykonywana kara śmierci? Ja się wiele po panu prezydencie nie spodziewam. Czyli podsumowując, damski bokser, bohater do starszych, słabszych kobiet, rzekomo chroniący polskie kobiety przed przemocą, uniewinniony przez rezydenta Dudę. Miał przez rok wykonywać prace społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie za zepchnięcie kobiety ze schodów. Według Dudy ten osobnik ma nieposzlakowaną opinię. Bąkiewicz, co ciekawe, zresztą wam to już wspominałem, był powiązany z co najmniej 9 organizacjami. Zakresy działań przenikały się, ale celem było zdobywanie dotacji od państwa, czyli dojenie polskiego podatnika. PiS hojnie wspierał Bąkiewicza milionami publicznych pieniędzy, czyli naszych pieniędzy. I tak w ciągu zaledwie 3 lat było to co najmniej 7 800 000 złotych. W 2020 roku Bąkiewicz stworzył Straż Narodową, która atakowała protestujące kobiety i bronił rzekomo kościołów, których nikt nie atakował. W 2021 roku Bąkiewicz zagłuszał przemówienie Wandy Traczyk-Tawskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego. Milcz, głupi chłopie! Milcz! 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 A mnie skończony! Milcz! Bo ja jestem żołnierzem, który pamięta, jak krew się lała, jak moi koledzy ginęli. Ja tu po to jestem, żeby wołać w ich imieniu. Bąkiewicz prowadził też firmę budowlaną, która zbankrutowała z długiem 7 milionów złotych. Bez zapłaty zostało ponad 150 osób. Patriota, prawda? Rozwiódł się, przepisał majątek na żonę, a dom w Pruszkowie na 8-letnią córkę. Była to ucieczka przed wierzycielami. Musicie przyznać, że prawdziwy okaz patriotyzmu. No ale
Tak sobie wymyślił, żeby uciec przed wierzycielami, jak prawdziwy patriota, pisowski patriota. W związku z tym, jako bezrobotny, stanął przed sądem i uzyskał upadłość. Fikcyjny de facto rozwiód był ucieczką przed zajęciami komorniczymi majątku, czyli kolejny pokaz prawdziwego Polaka patrioty. No ale moi drodzy, patriotyzm i honor, o których Bąkiewicz pytał żołnierzy Straży Granicznej, no tutaj wam przedstawiłem, jaki on ma honor, jakim jest patriotą, ale ten patriotyzm i honor to jedyne z najczęściej używanych słów przez Bąkiewicza i innych jemu podobnych nacjonalistów. Czyli standard. Ja już nieraz mówiłem, że ci, co mają gęby wypchane honorem, Bogiem, patriotyzmem, to trzeba trzymać się po prostu za kieszeni i wiedzieć, że to są największe sukinsyny. Znalazłem taką wzmiankę w internecie. Trener klubu sportowego, gdzie kiedyś Bąkiewicz trenował, powiedział coś takiego. Myślę, że ze strony Bąkiewicza to jest cynizm. To jego narodowe nawrócenie, że on po prostu się zorientował, że w okolicach 2015-2016, że tam są pieniądze, że po prostu po prawej stronie sceny politycznej są pieniądze i może te pieniądze wziąć. No, myślę, że ten trener wie, o czym mówił, bo pewnie Bąkiewicza dobrze znał. Zresztą Bąkiewicz, jak już wiecie, o czym już mówiłem i jeszcze powiem, ostatnio wyczuł, że może się wypromować na tej rzekomej inwazji emigrantów na zachodnią granicę, tworząc bojówki broniące polskich kobiet przed gwałtami. Z informacji, jakie pochodzą z granicy, większość ludzi obawia się raczej tych bojówek niż tych wydumanych emigrantów. Powiem wam tak, jeśli chodzi o Bąkiewicza, to on ma tyle wspólnego z honorem i patriotyzmem, co ja z fizyką kwantową. A co do Dudy, już to nieraz mówiłem i powtórzę jeszcze raz, bo ktoś może mi zarzucić, że nie szanuję urzędu prezydenta, że nie szanuję prezydenta. Owszem, nie szanuję prezydenta, bo Duda dla mnie nie jest żadnym prezydentem, on ośmiesza to stanowisko. A na szacunek trzeba sobie zapracować, nie można jego wymagać, żądać. Duda sponiewierał ten urząd, ośmieszył ten urząd, ośmieszył nasz kraj. To, że się sam błaźni, to jest jego prywatna sprawa, ale piastował najwyższy urząd w państwie, a zrobił z tego urzędu po prostu chlew, delikatnie rzecz ujmując. Osobiście nic do tego człowieka nie mam. Nic dosłownie, nawet szacunku. Bo jak powiedziałem, na szacunek trzeba sobie zapracować. On zapracował na moją pogardę i na pewno nie będę go szanował, bo sam nie szanował tego urzędu, co pokazywał na każdym niemalże kroku. Ośmieszał ten urząd, ośmieszał najwyższe odznaczenia, ułaskawiał kryminalistów, a ułaskawiając Bąkiewicza po prostu przelał szale goryczy. Bo ułaskawiając mędę, która atakuje starszą kobietę, jak powiedziałem, można ją lubić lub nie, można się z nią zgadzać lub nie, ale to jest nadal człowiek, nadal starsza kobieta. I taki jaskiniowiec jak Bąkiewicz podnosi ręce na starszą kobietę, bo chce pokazać, jaki on jest mocny, a Duda i reszta pisowskiego planktonu mu przyklaskuje, ułaskawia. To pokazuje,
jaką Polskę chcą nam wysmarować. Także na dzisiaj, moi drodzy, to tyle. Taki materiał na szybko, ale musiałem się z wami podzielić moimi przemyśleniami na temat tego osobnika i tego, co zrobił. Dla mnie to jest poniżej jakiejkolwiek krytyki i żadne słowa nie usprawiedliwiają ułaskawienia tego prymitywa Bąkiewicza. Piszcie, co wy o tym myślicie. Ja wam już, jak zawsze, bardzo dziękuję. I co, widzimy się przy następnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Cztery zrobił. 4 dla taty Freda. Ale myślę, dim, dede. To jest, ponieważ to jest naprawdę problem. To jesteś ty, to jest i to jest. Być Dobra, może. Andrew, maybe już wystarczy. Podziękujesz jeszcze widzom za lajki, komentarze i obserwacje? Tak. A jak? Bardzo, bardzo. Widziałam orła cień, do góry wzbił się niczym wiatr. Co to jest? Kura. Na pewno kura? Na pewno. A może pan się myli? Może to nie jest kura, dajmy na to pies? To nie jest pies, to jest kura. Niech się pan dobrze przypatrzy. To jest kura, panie generale! To jest.